Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z życia na Filipinach. Słuchajcie, mamy dzisiaj kolejny odcinek z farmy, bo jest spory postęp. Właśnie przyjechaliśmy na farmę, szkółkę drzewek, gdzie kupimy sobie owocowe drzewka, które posadzimy później. Chcę Wam to miejsce pokazać, dlatego tak troszeczkę spontanicznie nagrywam, bo przyjechaliśmy tutaj. Krystyn już jest w środku z Emilią, a ja wziąłem właśnie kamerę. Zaczynamy odcinek. No więc tak, słuchajcie, zaparkowaliśmy samochód i tutaj się wchodzi taką małą dróżką. Jesteśmy w centrum praktycznie Walencji. To jest taka naprawdę mała szkółka, gdzie sprzedają różnego rodzaju owoce, ale owoce, drzewka owoców. Tak jak widzicie, tutaj są przeróżne już odmiany. To są pewnie lanzones, tam jest chyba rambutany, albo tutaj są rambutany, no oczywiście w takim wieku to one bardzo wszystko podobnie wyglądają. No i tutaj dalej jesteśmy. Hi Emi! Hi Dada! Hi Christine! Hi Rafa! What do you choose? Dragon fruit, okay. Oh, yes, this is microphone. I'll be recording the video now, okay? Me too. Okay, then stand here with me and we'll be showing the farm, okay? No i tutaj słuchajcie tak, wszystkie można powiedzieć sadzonki, te małe drzewka są w cenie 180 peso za sztukę. My wybraliśmy... Hold it, Dada, please. No, you can't hold it, I'm recording now, okay? Me too. I know you want, but just give me time, okay? Please, me too. Emilia, I need to record it. No nagrywanie z Emilią nie należy do łatwych rzeczy, dlatego no postaram się to jakoś inaczej nagrać. No ale dobra, wracajmy do tematu. Wszystkie są, posłuchajcie, po 180 peso, czyli na dzień dzisiejszy to jest tyle, widzicie, na polskie. My wybraliśmy tutaj... Nie dotykaj, bo się pokujesz. To jest akurat... Christine, what is that? I forgot the name. A, dragon fruit. Czyli dragon fruita widzieliście u mnie na odcinku. Tutaj macie linka do niego w prawym górnym rogu. Więc akurat fajnie, tylko że nie wiem dlaczego tylko jednego bierze. Bierzemy tak. What we buy more? Avocado. Ates. Ates. And I want lemon, I'm sure. Yeah. No i jeszcze pewnie coś. Maybe two. No i wszystko, słuchajcie, kupujemy tak na razie na sztukę, żeby zobaczyć, jak to będzie rosło. Ogólnie chcemy jeszcze, słuchajcie, tutaj są małe kokosy, czyli dwarf coconut, ale po 180 peso to moim zdaniem to jest troszeczkę za dużo, bo można je naprawdę dużo taniej kupić. Ja też mam znajomą, która w ogóle chce mi je wysłać za darmo, za co oczywiście bardzo dziękuję jej, więc no jeszcze się czekamy jeszcze z tym, żeby to kupować, bo jak się okaże, że możemy mieć za darmo albo możemy mieć dużo taniej, no to nie ma sensu przepłacać. A tutaj są całkowicie znowu inne sadzonki. Tam jak widzicie, tam jest nawet cytryna. Rozmawiałem wczoraj, bo też tutaj wczoraj byłem z właścicielem tego, no to powiedział mi, że ta cytryna powinna owocować po 3 latach, ale czy to jest prawda, czy nie, nie wiem. Będę chciał to posadzić pewnie jeszcze dzisiaj, w dzisiejszym nawet odcinku i wtedy zobaczymy, co dalej. No i za 3 lata może będziemy mieli jakieś owoce. Emilia, we are ready? We can go? Yes. You buy everything? Yes. Are you sure? Sure. Okay, then let's go. Yes. Ogólnie jestem geniuszem, słuchajcie, bo oczywiście zapomniałem wypakować kij do golfa i niestety in front i jakoś to muszę teraz popakować wszystko. Dobra, zaraz do Was wracam, jak już będziemy na farmie. No i dobra, my już jesteśmy na działce, przyjechaliśmy. Oczywiście nie obyło się bez ciekawych akcji. Jak pewnie zwróciliście uwagę, tutaj delikatnie się zakopałem samochodem. Natomiast byłem w stanie wycofać i przyjechać tutaj. Ogólnie musimy usunąć tego posta stąd, żeby można było tędy tutaj wjeżdżać, bo ten wjazd tutaj i ta zapadlina,
która tutaj się robi po prostu po każdym deszczu jest masakryczna i dosłownie stanąłem w miejscu, nie byłem w stanie się ruszyć. No to nie są opony 4x4, to nie, w ogóle nie jest silnik 4x4, to nie są opony terenowe, więc no to ciężko czymś takim jeździć tutaj po Walencji, po naszych terenach, no ale daje radę jakoś, powiedzmy. Daje radę. No, trochę zakopane, no ale nic. Pokażę wam, co kupiliśmy już teraz na spokojnie, jak się uda. No i słuchajcie, to co kupiliśmy. Blah, blah. Emilia, cisza, spokój. To co kupiliśmy, zobaczcie sobie teraz. Christine wam pokaże. Okay, what do we have here? Lemon. This is lemon. Tak. I think the girl say this lemon we have a fruits in 2-3 years. No, this one. Which one? Different lemon? Different plant. This one. Oh, okay. There is 2 more lemons there. The small one. And this one is avocado. Atis. Atis. Okay. Atis. Yeah, To- the small ones are avocado. Okay. This is also atis. Yes, 2 atis. 2 atis and 2 avocado trees. 2 avocado trees. Ta-da. And what else we have there? This is also 2 lemon trees. This one. What is this again? I don't remember. Oh, mango. A mango. Okay. Florida something mango. Yeah, Florida something mango. I jak, słuchajcie, zwróćcie uwagę, wszystko jest w zasadzie szczepione. This one is marang. Maran, Marang. marang. No, ja się na tym 2 avocado. awokado. Dobra, marang 1, anis, Atis. atis 2 and 3 Avocado. awokado czy cytryny. No i w zasadzie tyle kupiliśmy. Where are we planning to plant this actually? I think There. the corners there, like I want to put with the dwarf coconut. That'd be nice because this be the area there, and I think i wydaje mi się, że chyba gdzieś tutaj razem z tym granicą działki posadzimy te wszystkie drzewka. Nam się na razie z tym akurat, słuchajcie, nie spieszy, bo bo tak naprawdę mamy całkowicie inną jeszcze robotę. Dużo jest rzeczy tutaj do zrobienia, więc możemy z tym poczekać. Zresztą oni trzymali je w tej formie, te drzewka, przez długi okres, więc jeżeli my je potrzymamy jeszcze parę dni i ustalimy, gdzie by je fajnie było zasadzić, to tak zrobimy. A więc tak, 2 dragon fruity siedzą, jeden tutaj, drugi tam, gdzie Krystyn idzie. Je się zawsze mocuje, słuchajcie, do słupków betonowych najlepiej. Dlaczego? Ponieważ one są bardzo, bardzo ciężkie. Jak widzicie, to jest takie kaktusiaste i z tego będą odrastały po prostu owoce dragon fruta. Owoce dragon fruta pewnie widzicie teraz na zdjęciu, jak wyglądają. Podobno to powinno owocować w ciągu 2 lat maksymalnie. Natomiast ja nie wiem, czy ten nie będzie szybciej, no bo ten jest naprawdę bardzo duży. Tamten jest troszeczkę mniejszy, a tamtego w ogóle będzie trzeba poprawić, bo on tak dziwnie troszeczkę rośnie. Jeszcze go chyba musimy poprawić z mocowaniem. No ale ogólnie się je przywiązuje do tego. Tutaj jeszcze się robi takie stelaże u góry z kółka, ale na razie tego nie mamy. I wtedy tak naprawdę on rośnie do góry i naokoło tego, no i ma później owoce. No ale więc zobaczymy, jak to czas pokaże, jak to się uda zrobić. A jeżeli chodzi o te dwarf kokonaty, które wam mówiłem, co miałem kupić, no ale jeszcze nie kupiłem, bo nie wiadomo, czy będziemy mieli za darmo, czy w ogóle dużo taniej, to chcę zrobić taki cały ten kącik, można powiedzieć, odtąd co kawałek taki dwarf kokonat będzie posadzony tam do końca i tam będzie wracało tutaj w dół. Taki po prostu róg, trójkąt, można powiedzieć, z takich dwarf kokonatów. Dlaczego? Żeby to po prostu też trzymało ziemię tutaj. I tutaj będzie, tak jak już wcześniej wspominałem, takie miejsce bardziej dla rozrywki. Oczywiście jak będzie wykoszone i będzie tutaj dach zrobiony, żeby można było sobie tutaj siąść, odpocząć. I te akurat kokosiki naokoło będą fajnie robiły za takie, powiedzmy, taką naturalną barierę pomiędzy zwierzętami. A jak widzicie tam na dole, tam już są wykopane dziury pod słupy do klatek na kurczaki i to będzie gdzieś mniej więcej do tamtąd, będzie połączone razem z tą świniarnią, no troszeczkę odstępu będzie, dach i tak dalej, więc będzie to naprawdę fajnie wyglądało. No a tam mistrzu Carabao w swojej całej okazałości pięknie wygląda.
Kolejna bardzo ważna rzecz, słuchajcie, na naszej działce, zobaczcie, wszystko rośnie bardzo szybko. To są te papryki, które posadziliśmy ostatnio, te duże, mięsiste papryki, Kalifornia. Zobaczcie, jak szybko one rosną, po prostu masakra. Tutaj były oczywiście stare nasiona, które w tym momencie nie wyrosły i ja to przesadzę na całkowicie coś innego. A dzisiaj chyba się zajmę w ogóle tymi arbuzami, żeby przesadzić je do większych takich doniczek plastikowych, póki je wsadzimy do ziemi, no bo one już naprawdę szybko rosną i nie chcę, żeby no tutaj skończyły. No a te niestety, słuchajcie, chyba nic z tego nie będzie. No albo potrzebują dużo więcej czasu, ale nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby coś z tym było. Dobra, ja się zajmę tymi, żeby przesadzić je. Touch the head. Hi. How are you? Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kurczak. Powiedz, dzień dobry, kurczak. Emi, dzień dobry, kurczak. Hej, dzień dobry, kurczak. Witam Was z dnia kolejnego. Jesteśmy na farmie. Dopiero co przyjechałem, ale chciałbym Wam pokazać, jaki postęp jest, bo jest naprawdę dużo się zmieniło. W ciągu jednego dnia naprawdę można sporo zrobić, jeżeli się ma dobrą ekipę, dobrych znajomych, którzy mają czas i chcą popracować fizycznie przy tego typu rzeczach. A ja akurat tak się okazało, że mam naprawdę wspaniałych znajomych, którzy po prostu w wolnej chwili chcą przyjechać na farmę i coś porobić dla własnej satysfakcji. Właśnie dlatego, z tego powodu, co my tutaj robimy, czyli po prostu, żeby ta farma się rozwijała, żeby w końcu przynosiła jakieś korzyści, nawet dla nas, dla rodziny, dla wszystkich znajomych. Pokażę Wam, co się zmieniło. Dobra, słuchajcie, a więc zacznijmy od drzewek kalamansi. Jak pewnie widzicie, został teren wysprzątany, został teren wykoszony, został teren po prostu... Wszystkie drzewka kalamansi po tej stronie, które tutaj widzicie, zostały oczyszczone. One miały naprawdę bardzo dużo, można powiedzieć, takich różnych gniazd, innych rzeczy u góry, przez co mieli dostępu do słońca. Najprawdopodobniej jeszcze te bananowce dzisiaj wytniemy albo jutro, żeby też z tej strony było tego więcej słońca. Zostaje wyczyszczone. Teren, na którym są, zobaczcie, jest całkowicie wysprzątany, jest obłożony ładnie kamieniami. Dlaczego? Bo chcemy zrobić tak, żeby one miały jak najlepsze warunki do rośnięcia. Tutaj zostało to wysypane specjalnie dla, powiedzmy, eksperymentu, czy to będzie lepsze rozwiązanie, wiórami, no trocinami tak zwanymi, właśnie z tego drzewa kokosowego, bo te wióry można dostać za darmo i to właśnie też dostaliśmy. Zostało to wysypane, zobaczymy, jak to się przyjmie, jak będzie rosło. Tutaj kolejne drzewko kalamansi, to jak widzicie, jest z tymi kurczakami, czyli one robią taki naturalny nawóz, chodzą sobie tutaj. One tutaj jeszcze pewnie zostaną, no, z 2 tygodnie maksymalnie, no bo tam już konstrukcja trwa i zaraz Wam zresztą ją też pokażę. Tutaj jedno będzie całkowicie wyczyszczone i jeszcze jedno albo drugie będzie jakiś inny sposób na to, albo inne nawożenie, żeby zobaczyć, które drzewko będzie najlepiej po prostu funkcjonowało w swoich warunkach. No ale ogólnie chodzi o to, żeby wszystkie te drzewka właśnie były tak wysprzątane, tak jak tutaj widzicie, żeby to ładnie wyglądało, żeby była taka przyjemność chodzenia z tego i oglądania tego. No i to jest naprawdę, słuchajcie, postęp. No a tutaj, tak jak widzicie, to są wszystko drzewka kalamansi. Wszystko drzewka kalamansi. To jest chyba takie najbardziej biedne, albo tak dziwnie rośnie, więc zobaczymy zaraz, jak to się je posprząta. No ale to jeszcze troszeczkę czasu potrwa, bo trzeba do tego dojść. Bo w tym momencie jest jeszcze inna rzecz, która jest jeszcze ważniejsza, a mianowicie mieszkanka dla kurczaków. I jak tutaj schodzę na dół, tak jak widzicie, tutaj to będzie wszystko ogrodzone. Znaczy to jest ogrodzone, tylko że jest zarośnięte. Po jednej i po drugiej stronie. Tam będzie postawiona dużo wyższa siatka, która już jest zamówiona, znaczy już nawet przyjechała. A teraz tak, przyjechało drewno wczoraj, to już jest wymiarowane takie, jakie potrzebujemy. Doły na słupy już są wykopane i tutaj będzie postawiony taki modułowy system dla kurczaków. Tutaj będą miały swoje domki. Oczywiście z tyłu będzie bardzo wysoka siatka, tak jak już wspomniałem. I one, ogólnie jest plan taki, że ten cały teren, co tutaj widzicie, no to będzie otwarty teren dla nich. A tutaj są świnki. No a oprócz tego tutaj jeszcze zostaje jedna rzecz, która też będzie się tutaj chyba dobrze czuła, mam nadzieję. Carabao. Pytaliście się kiedyś, co to jest carabao. No to jest carabao. To jest taki wół filipiński. Ciągnik filipiński, jak ja go nazywam. Cześć, mistrzu. Chill? Ok?
Dobra. On chyba nie rozumie po angielsku. Z tego co wiem, to chyba tylko po Visaya. No. No i jak wam się podoba? Musicie przyznać, jest jakiś postęp, coś się w końcu dzieje. Natomiast odnośnie budynka, no dalej niestety postępu dużego nie ma. Dalej szukamy firmy, która by się tym zajęła. Jedyny plus jest taki, że już pokrycie dachowe przyjechało, już zamówiliśmy je, nie było jakoś tam mega drogie. Myślałem, że będzie dużo droższe. No ale akurat z działką, z całą farmą wszystko się rozwija i to mnie najbardziej cieszy. Kurczaki kolejne z 40-50 sztuk już będziemy zamawiać, zabukować tak naprawdę, kiedy mu się rozwiną, żebyśmy mogli je odebrać i wziąć. One, tak jak te zresztą, pierwszy tydzień najprawdopodobniej spędzą w środku budynku ze swoim oświetleniem, żeby no, przetrwały te pierwsze dni, najważniejsze. A później po tygodniu czy po półtorej tygodnia zostaną wyciągnięte na zewnątrz do właśnie takiego miejsca jak tutaj. I też słuchajcie, zobaczcie, zaczęły w końcu nabierać koloru. Naprawdę, zaczęły nabierać koloru, ten kolor się zmienia, widzimy to cały czas. Dosłownie z dnia na dzień rosną. Niektóre są większe, niektóre są mniejsze. Nie wiemy jeszcze, ile będzie z tego kogutów, a ile będzie kurek. No ale to czas pokaże. Najważniejsze jest to, żeby była ta ich rotacja. Czyli jak te już będą miały miesiąc, a miesiąc będą miały w przyszłym tygodniu, no to wtedy kupujemy kolejne, żeby cała ta rotacja cały czas trwała. No i tak ogólnie ich będzie setka. Tak strzelam, że koło setki. Zobaczymy plus minus 10-20. Zobaczymy, ile wyjdzie po prostu z tego, jak będą miały miejsce tam, jak to się będzie rozwijało. Wracam do Was po godzinie. Słuchajcie, jest kolejna nowość. W zasadzie nawet kilka nowości. Oczywiście posadziłem te drzewka, co miałem posadzić dzisiaj. Część jeszcze została, bo nie wiem, gdzie mam je posadzić. Krystyna jeszcze mi nie sprecyzowała, gdzie dokładnie one mają być. Więc poczekamy, jak ona przyjedzie. Bardzo możliwe, że to będzie po prostu jutro. Ale chciałbym pokazać, że przyjechały w końcu meble. Meble, które zamówiliśmy, 4,5 tysiąca peso. To jest jakieś niecałe 400 zł na dzień dzisiejszy. I to jest cały zestaw mebli. Zaczynając od takiej sofy bambusowej, 2 takie krzesła, jak tutaj widzicie. No i oczywiście mały stoliczek, który też musi być. Cały ten zestaw kosztował 4,5 tysiąca peso, co moim zdaniem, jeżeli chodzi o ceny na Filipinach, naprawdę nie jest źle. Jakość jest dobra, to jest zalakierowane. Z tego co też wiemy, to kosztowało troszeczkę więcej, tak jak nam powiedzieli, ale przez to, że ten bambus był traktowany tak, jak powinien być traktowany, czyli po prostu moczony w jakichś tam chemikaliach albo w słonej wodzie przez jakiś okres czasu, żeby po prostu właśnie szybko nie nabrał jakichś po prostu gryzoni czy innych rzeczy, które po prostu go będą zjadać. Więc cieszę się, że zamówiliśmy to. Przywieźli to, słuchajcie, w ogóle śmieszna akcja, przywieźli to tutaj na tricyklu, czyli po prostu, no tutaj widzicie, co to jest tricykl. Koleś oczywiście nie wjechał tutaj do góry, więc stamtąd musieliśmy z dołu nosić, bo było bardzo ślisko. Normalnie by chyba wjechał, ale ogólnie przy ciężarze tego, i on to jechał jeszcze w 2 osoby, jechali na tricyklu z tymi meblami, całym zestawem zapakowani na raz. Więc podziw naprawdę spory, no ale to są Filipiny, powinien się już do czegoś takiego przyzwyczaić. Ogólnie meble naprawdę bardzo wygodnie się na nich siedzi, są lepsze niż myślałem, bo normalnie jak tutaj widzicie robią to płaskie, więc jak robią płaskie to tak się siedzi trochę tak jak na taczkach, a teraz jest takie wgłębienie, nie wiem czy to jest jakiś nowy design, który sobie wymyślili na Filipinach, pierwszy raz widzę akurat to z wgłębieniem. Bardzo fajny zestaw, bardzo tanio, super nabytek, no i przynajmniej mamy już gdzie teraz normalnie siedzieć tutaj na werandzie przed domem i sobie odpoczywać po pracy. Kolejna rzecz, którą udało mi się dzisiaj osiągnąć, tak jak Wam mówiłem, poszedłem posadzić drzewka. Zabezpieczyłem je oczywiście specjalnie, no bo czasami tutaj się krowy kręcą, czasami tutaj ktoś nawet nie wie, jak kosi trawę, co ma być, a co nie, co jest chwastem, więc lepiej to zabezpieczyć. To już wiem z doświadczenia, pamiętacie, tutaj miałem naprawdę złe doświadczenia odnośnie tej farmy, że wszystko mi kiedyś krowa zjadła, więc teraz każde drzewko, które będzie posadzone przez najbliższy okres czasu, będzie właśnie w takim zabezpieczeniu. Tak to wygląda z bliska. Tutaj, tam dalej jeszcze 2, to co widzicie, to są wszystko drzewka cytryny. Kupiłem je, bo chcę porównać je z tą moją cytryną, która tutaj rośnie. I też dziękuję Wam naprawdę za wszystkie komentarze, które dostałem pod spodem. Bardzo dużo mi wyjaśniły, bardzo dużo się z nich dowiedziałem w ogóle o drzewkach cytrynowych. Dziękuję za to, za polecanie w ogóle innych nawet kanałów, innych rzeczy odnośnie tego, bo to bardzo pomaga, szczególnie takiemu laikowi jak ja. No i tutaj są kolejne 2 drzewka, a tutaj oczywiście musiałem wdepnąć w kupę jakąś. No. Te drzewka podobno mają owocować w ciągu najbliższych 2 lat.
2-3 lat. Tak przynajmniej ta osoba powiedziała, więc zobaczymy, czy to tak będzie. Jeżeli nie, no to nic, poczekamy kolejnych kilka lat. Ale ważne, że już są zasadzone i w tym momencie nie musimy się już nimi przejmować, no bo to jest taki element tej farmy, który po prostu będzie sobie rosnął. A ja w tym momencie, słuchajcie, będę już kończył ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie na Patronite, za wirtualną kawę. Naprawdę bardzo mi to pomaga. Dla tych, którzy chcą jeszcze w jakiś inny sposób wspomóc i być wyróżnionym na kanale YouTube'owym, jest opcja wspierania przez YouTube'a. Wtedy dostaniecie takie specjalne emblematy przy swoim niku, że będzie wiadomo, że to jest wspierający, za co oczywiście naprawdę bardzo Wam dziękuję. Dziękuję też za Wasze komentarze. Czekam na nie. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba, czy widzicie jakiś wielki postęp na tej farmie, czy też nie. No i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku z farmy. Pozdrawiam serdecznie. Pa!